Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universalmemory.pl i .com. Temat błonnika wraca jak bumerang nie bez powodu, ponieważ jest to dosyć dominujący, nazwijmy to, element, jeśli chodzi o oficjalne narracje dietetyczne i wytyczne dietetyczne. Oczywiście ja miałem bardzo długi jakiś wywiad na kanale Mateusza Ostręgi o błonniku, gdzie opisywałem po prostu mechanistycznie, krok po kroku, że nie bez powodu niezbędna ilość błonnika w diecie to 0 gramów, to znaczy nie można umrzeć, nie może nic się stać człowiekowi, kiedy nie będzie mieć błonnika, ponieważ ciało dysponuje całym szeregiem różnego rodzaju mechanizmów, które pozwalają wytwarzać m.in. krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które biorą się m.in. z fermentacji błonnika. I bardzo często tym podnoszonym argumentem jest to, że właśnie błonnik m.in. do tego jest niezbędny. I szczerze mówiąc, są to argumenty po prostu podnoszone przez osoby, które ewidentnie nie mają jakiegoś większego do czynienia z badaniami, bo jeszcze raz trzeba podkreślić, organizm nie ma jednej, nie ma dwóch, ani nawet 5 ścieżek, ma całe mnóstwo ścieżek produkcji dowolnego, krótkołańcuchowego kwasu tłuszczowego. Na różnego rodzaju argumenty, że przecież błonnik obniża poziom glukozy, zawsze można odpowiedzieć, niejedzenie glukozy obniża poziom glukozy. Jeśli powiem, że obniża stany zapalne, to jak będę pokazywać, jest wiele rzeczy, które obniża stany zapalne, a błonnik obniża stany zapalne, szczerze mówiąc, tylko i wyłącznie w konkretnych przypadkach, a są również przypadki, nie ma ich mało, gdzie będzie najzwyczajniej w świecie podwyższać stany zapalne, nie tylko w jelitach. Zresztą, jak to bardzo często podkreślam na kanale, to nie jest tak, że nauka to są tylko i wyłącznie badania naukowe, nauka to są również eksperymenty na sobie i bardzo często akurat w przypadku błonnika testowanie tezy, czy eliminacja błonnika poprawi czy pogorszy stan zdrowia, naprawdę nie jest ciężka. Oczywiście taką grupą, która bardzo ładnie to pokazuje, są osoby na diecie karniwora, które nie spożywają błonnika najczęściej w ogóle i mają się absolutnie świetnie. Stany zapalne są poniżej tak naprawdę poziomu wykrywalności i czułości większości testów, ale nawet osoby, które nie są na diecie karniwora, które zaczęły eliminować błonnik, na przykład w momencie, w którym miały jakieś dolegliwości jelitowe, albo nawet nie miały, zauważyły, że dyskomfort jelitowy od różnego rodzaju przelewania gazów zmniejszył się. To oczywiście nie powinno dziwić. Ja miałem cały odcinek na kanale, gdzie pokazywałem, że wzdęcia, gazy, pierdy, jakkolwiek chcielibyśmy to nazywać, w olbrzymiej mierze, to jest mniej więcej, szacuje się 99% wszystkich tych gazów nadmiarowych bierze się z glikoizy, czyli procesu rozkładu glukozy i właśnie z fermentacji błonnika. W momencie, w którym zaczniemy ograniczać węglowodany albo zaczniemy ograniczać spożycie błonnika, to właśnie, nie bez powodu ten dyskomfort jelitowy u większości osób ustępuje. Ale oczywiście nie u wszystkich nie jest tak, że u każdej osoby, która wyeliminuje błonnik, będzie jakaś niesamowita poprawa. To jak zawsze po prostu pokazuje, że jesteśmy różni. Też w jakimś odcinku nie tak dawno temu mówiłem, że tak naprawdę różnego rodzaju badania mikrobioty to jest jedna wielka ściema i naciąganie na kasę z prostego powodu, bo my dzielimy mniej więcej osoba do osoby 1/3 mikrobiomu. To jest to zazębienie, a cała reszta to jest, można powiedzieć, wypadkowa między innymi środowiska, w którym żyjemy, naszej diety i tak dalej. Jest właściwie niemożliwe ustalenie jakiegokolwiek standardu a propos tego, jak ma wyglądać mikrobiota i warto pamiętać o tym przed podjęciem się czy przystąpieniem do takich testów, bo nie dość, że są drogie, to jeszcze trzeba podkreślić, nie pokazują praktycznie nic wartościowego. A teraz chwilę przerwy dla sponsora tego odcinka, którym jest nieustannie Mięsna Paczka. Jeśli ktoś nie kojarzy, Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, które są rozsiane po całej Polsce, gdzie ta hodowla odbywa się, jak zawsze mówię, po bożemu, to znaczy nie ma żadnych używanych stymulatorów wzrostu na żadnym etapie hodowli, nie są używane antybiotyki również na żadnym etapie hodowli, co jest rzadkością absolutnie, jeśli chodzi o hodowlę w Polsce. To daje nam gwarancję, że mięso jest po prostu jak najwyższej możliwej jakości. Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki, wybieramy jedną z uprzednio skompletowanych mięsnych paczek, albo jeśli nasze kubeczki grają innym rytmem smakowe, to można sobie skompletować własną paczkę z dowolnego zestawu produktów, które są dostępne w sklepie. 2. Wybieramy, gdzie taka paczka ma zostać dostarczona i 3. Cieszymy się dostawą prosto pod drzwi. Paczka sama jest świetnie zabezpieczona, jest tam warstwa izolacyjna, jest tam suchy lód. To daje nam gwarancję, że mięso jest po prostu, jeszcze raz, po prostu świeże i zachowuje wartości odżywcze. Można je przełożyć od razu do zamrażarki, po prostu wyjmować w momencie, w którym mamy czas albo ochotę ugotować coś dobrego. I z kodem Bartosz10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie, jeśli jeszcze nie próbowałeś Mięsnej Paczki. Ja jak zawsze serdecznie polecam ze swojej strony i lecimy dalej. Natomiast w tym filmiku zajmę się tym, czy jedzenie błonnika, czy znacznej ilości błonnika jest w stanie zapobiegać
występowaniu raka jelita grubego. Pomijam kwestię innych nowotworów, bo oczywiście ona też się pojawia. Natomiast chyba najczęściej, jeśli chodzi o kontekst nowotworowy, onkologiczny, pada argument, że jeśli nie będziesz jeść błonnika, to wystąpi u ciebie rak jelita grubego. I chciałbym właśnie rozplątać tą pętlę badań naukowych i powiedzieć, że nie wygląda to obiecująco, jeśli chodzi o promowanie takiej tezy, to bym powiedział, że wręcz nie ma absolutnie żadnego wpływu na występowanie tego nowotworu. Musimy zacząć jak zawsze od podkładki teoretycznej. I tą podkładką teoretyczną na początek będzie to, jakie są czynniki, jakie są znane czynniki powstawania raka jelita grubego. I w literaturze mamy absolutne klasyki, jeśli chodzi o takie mocne materiały dowodowe, to jest siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej, co oczywiście łączy się ze sobą. Używki, alkohol, papierosy mają ze sobą dosyć znaczące ciało badań naukowych, jak to się mówi, pokazujące, że to będą takie czynniki prozapalne, które będą przyczyniać się do powstawania tego nowotworu, ale potem będziemy mieć już zdecydowanie ciekawsze rzeczy, bo będziemy mieć spożywanie mięsa czerwonego, spożywanie przetworzonego mięsa czerwonego i to jest druga strona medalu, którą omówię i często podnoszony argument, dlaczego nie warto jeść mięsa, jeśli już to tylko białe mięso, kurczak, indyk, które są szczerze mówiąc dużo gorszymi mięsami niż mięso czerwone, ale z drugiej strony mamy niskie spożycie błonnika. Jeśli wygooglujecie sobie, bym powiedział, dowolną jakąś mainstreamową czy mniej mainstreamową stronę medyczną, to za każdym razem będziecie widzieć praktycznie wszystkie te rzeczy, o których właśnie mówię. Jeśli chodzi o czynniki dietetyczne, niskie spożycie błonnika i wysokie spożycie mięsa czerwonego. Jak ktoś sobie poczyta więcej badań, to oczywiście jawi się, że jest bardzo dużo badań, które będą pokazywać, że insulinooporność, oczywiście również cukrzyca już typu drugiego, czyli taka w pełni, nazwijmy to dojrzała insulinooporność, będą również znaczącym czynnikiem powstawania tego nowotworu. I właśnie temu wszystkiemu przyjrzymy się w tym odcinku. Zaczynamy. Zacznijmy od mięsa czerwonego. I zanim wskoczę do takich bardzo szeroko zakrojonych badań, warto przypomnieć, że jeszcze raz, mamy fantastyczne grupy do obserwacji, nawet anegdotycznej i uważam, że bardzo trzeba szanować też te obserwacje anegdotyczne i sprawdzać po prostu jak one się, czy jak obserwacja rzeczywistości łączy się z tym, co widzimy w badaniach. Bo dopiero wtedy, uważam, bardzo często będziemy w stanie bardzo ładnie zobaczyć, czy potencjalnie różnego rodzaju mechanizmy, obserwacje mają przełożenie na rzeczywistość, co nazywa się w statystyce trafnością zewnętrzną, czy może te różnego rodzaju fascynujące odkrycia zostają w badaniach tak naprawdę i uwaga, nie mają praktycznie żadnego przełożenia na rzeczywistość. Osoby na diecie karniwora są absolutnie fascynującą grupą z tego powodu, że mamy do czynienia z osobami, które jedzą praktycznie tylko i wyłącznie czerwone mięso, z domieszką niektórzy trochę jajek, niektórzy nabiał, niektórzy niewielkiej ilości owoców, ale mamy zazębienie tego, że dieta w 80 pewnie procentach spokojnie będzie składała się z samego czerwonego mięsa. Mamy więc drastyczne ograniczenie praktycznie wszystkich innych czynników ryzyka. Czy rzeczywiście u takich osób będzie widać podwyższone stężenie markerów stanów zapalnych, choćby klasycznie białka reaktywnego CRP, nie wiem, jakiś jest dyskomfort jelitowy, markery różnego rodzaju, odzonuiny, karprotektyny u takich osób drastycznie idą w górę, czy może widzimy coś absolutnie przeciwnego. Mieliśmy przecież różnego rodzaju fascynujące, trzeba podkreślić, badania obserwacyjne, gdzie pokazywano, że każda jakaś tam, pamiętam, była chyba porcja 50 gramów czerwonego mięsa będzie zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworu właśnie jelita grubego o 22%. Więc mamy do czynienia tutaj z osobami, które potrafią jeść nawet kilo mięsa dziennie z eliminacją jeszcze raz innych czynników dietetycznych praktycznie w pełni. I często się mówi, że nowotwory, w zależności od rodzaju nowotworów, będą rozwijać się 10 do 15 lat. Mamy już olbrzymią kohortę osób, które są na tej diecie minimum 10 lat i są aktywne w internecie w ten czy inny sposób. Teoretycznie szanse tych osób, jeśli chcielibyśmy bazować na ryzyku relatywnym, na wystąpienie tego nowotworu, są już niesamowicie duże. Niesamowicie duże, jednocześnie nie widać praktycznie niczego. To jest jedna z takich rzeczy, którą zawsze warto brać pod uwagę. Jeszcze raz, czy wnioski płynące z badań będą sprawdzać się w obserwacjach rzeczywistych, tak? Czyli czy mamy, innymi słowy, jakąś wysoką trafność zewnętrzną takiego badania. Przejdźmy do badań. W roku 2019 mogliśmy poczuć się pobłogosławieni, ponieważ opublikowano
dwie chyba największe do tej pory metaanalizy właśnie badające, jak spożycie mięsa czerwonego, przetworzonego i nieprzetworzonego wpływają na występowanie tego nowotworu. W pierwszym badaniu sprawdzano w sumie 118 badań, było tam 56 kohort, czyli takich grup osób badanych. Sprawdzano właśnie tak zwany dose response effect, czyli jak dawka również, czyli ile spożywość tego czerwonego mięsa będzie wpływać na zwiększenie szansy występowania raka jelita grubego i przebadano w sumie 6 milionów osób. Wniosek generalnie wychodzi na to, że jakiekolwiek dowody są albo niskie, albo bardzo niskiej jakości, nie ma żadnego, będzie jakieś przyczółka, żeby ustawić przyczynowość, jeśli chodzi o spożywanie czerwonego mięsa, a wywoływanie tego nowotworu. Jeszcze jako ciekawostkę można podać, bodajże w 2005 roku, musiałbym sprawdzić, poprawcie mnie jak coś, w 2005 roku ogłoszono, że ogólnie spożywanie czerwonego mięsa jest kancerogenem. W ogóle temat na osobny odcinek. Mieliśmy do czynienia z takim zażynaniem niesamowitym nauki, bo jeśli nie pamięci mieli, tam chyba przebadano 800, czy sprawdzono 800 badań, z czego chyba ponad 740 nie pokazywało żadnego związku, albo uwaga, pokazywało ochronną rolę czerwonego mięsa, jeśli chodzi o występowanie tego nowotworu, więc skupiono się na paru wybiórczych badaniach, z czego większość to były badania na szczurach. Na podstawie tej właśnie niesamowicie małej grupy stwierdzono, o tak, czerwone mięso jest kancerogenem. Często jeśli słyszę, że ufaj bezkrytycznie nauce, to cały czas przypomina mi się właśnie rok 2005. Jako ciekawostkę podam, że było właśnie takie badanie, ono było chyba w 2004 roku, które do tej pory siedzi mi w głowie, badało właśnie jak spożycie czerwonego mięsa wpływa na modele gryzoni, szczególnie na szczurach, na wywoływanie tego nowotworu i w samym wstępie grupa naukowców stwierdziła, że co dziwne, w 12 ostatnich badaniach spożycie mięsa nie wpływało absolutnie w żaden sposób na wywoływanie tego nowotworu, więc stwierdzono, że zmieniają podejście i testowano, jak spożywanie krwi, czyli tak naprawdę można powiedzieć dużej ilości żelaza hemowego, będzie wpływać na powstawanie zmian w jelicie grubym i wyszło, że są w stanie wywołać właśnie, czy spożywanie żelaza hemowego jest w stanie wywołać te zmiany, ale tylko i wyłącznie, kiedy szczury są na diecie niskowapniowej. Tam udało mi się coś takiego pokazać i stwierdzili, że to może jednak jest jakiś mechanizm. Także pamiętaj, jeśli będziesz pić krew, tak, i nie będziesz spożywać wapnia, to może będziesz mieć raka jelita grubego. Nie wiem, chyba taki wniosek ogólnie powinien płynąć w świat z tego badania. Natomiast właśnie nawet w większości tych badań nie udało się po prostu pokazać tego powiązania. Drugie badanie, tak jak mówiłem, również zostało wypuszczone w roku 2019. Tam w sumie w tej metaanalizie uwzględniono 55 badań, w sumie 4 miliony osób i badano dokładnie to samo, co w tym poprzedniej metaanalizie. To badanie dokładnie pamiętam właśnie z roku 2019, ponieważ wtedy rozpętała się taka olbrzymia gównoburza, bo jednym z tych naukowców, którzy współtworzyli tą pracę, był Gordon Guyatt. Jak ktoś nie kojarzy, Gordon Guyatt jest jeden z takich naczelnych figur EBM, czyli Evidence-Based Medicine, medycyny bazującej na faktach. I tam stosowano dosyć rygorystyczne kryteria, taki można powiedzieć skalę grade do oceny jakości badań. Wyszło dokładnie to samo, co w tej poprzedniej metaanalizie, że jakiekolwiek związki są niskiej jakości i zarówno w obu badaniach, warto podkreślić, pokazano, że to są badania obserwacyjne oczywiście. Jeśli chodzi o badania obserwacyjne, będziemy mieli do czynienia z całym mnóstwem różnego rodzaju ograniczeń, które wynikają bezpośrednio z badań obserwacyjnych. I jestem pewien, że mnóstwo z Was kojarzy te ograniczenia, natomiast na wszelki wypadek wspomnę o nich. Przede wszystkim to są badania obserwacyjne, więc nie są w stanie w żaden sposób ustalić przyczynowości. Czasami stosuje się tak zwane kryteria Bradford-Hilla, żeby móc w stanie w jakiś sposób przynajmniej wskazać, że może istnieć przyczynowość, natomiast ogólnie badania obserwacyjne mają to do siebie, że nie są w stanie wykazać przyczynowości. Drugie, mamy klasyk, czyli Healthy User Bias, jeśli chodzi o badania obserwacyjne. I Healthy User Bias to jest po prostu taki, można powiedzieć, błąd zdrowego użytkownika. Mianowicie, jeśli mamy ogólnie promowane z góry różnego rodzaju wytyczne, takie jak jeśli będziesz unikać czerwonego mięsa, to będziesz zdrowy, to mnóstwo osób będzie unikać czerwonego mięsa, ale uwaga, to są osoby, które już ogólnie mają takie, bym powiedział, zdrowe podejście do życia. One się ruszają, nie piją alkoholu, nie palą,
biorą suplementy, dbają o swoje zdrowie. W tym przypadku mamy tyle potencjalnych zmiennych, które będą tak zwane confounders, zmienne zakłócające relacje między daną badaną zmienną a wynikiem, czyli rakiem jelita grubego, że nie jesteśmy w stanie tak naprawdę stwierdzić, czy właśnie te inne zmienne nie są odpowiedzialne za ten wynik. Tak jak mówię, w tych dwóch metaanalizach pokazano, że tak naprawdę jakiekolwiek dowody są niskiej jakości i właśnie, jeśli ktoś chciałby się skupić na tym, że dowody są bardzo niskiej czy niskiej jakości, ale jakie są, to prawdopodobnie cokolwiek, co zostało z tego wynika właśnie choćby z tego health user bias i różnego rodzaju innych confounders, czyli tych czynników zakłócających obserwacje. Do tej pory wymieniałem czynniki ryzyka, które są, bym powiedział, lifestyle'owe, związane ze stylem życia albo związane z naszą dietą. Natomiast jeszcze warto wspomnieć, że istnieją inne czynniki ryzyka, na przykład obciążenie genetyczne. Czyli na przykład osoby cierpiące na zespół Lyncha częściej będą chorować na nowotwór jelita grubego. Osoby cierpiące na polipowatość rodzinną, gruczolakowatą będą również częściej chorować. Osoby czarnoskóre będą częściej chorować. Cukrzyca typu 2, już nawet nie samo insulinooporność, jest niezależnym czynnikiem powstawania raka jelita grubego. I oczywiście różnego rodzaju jakieś mutacje genetyczne w stylu APC. Natomiast to, co nas będzie szczególnie interesować, to są właśnie gruczolaki. Gruczolaki są uważane jako właśnie niektóre typy gruczolaków, do tego sobie zaraz przyjdziemy, jako zmiany przednowotworowe, które bardzo często będą wyprzedzać powstawanie raka jelita grubego. I właśnie tutaj skupimy się na chwilę właśnie na tych gruczolakach, insulinooporności i cukrzycy typu 2. Ja pokazywałem w tym filmiku, że insulinooporność jest widoczna na wiele różnych sposobów i całe mnóstwo różnego rodzaju objawów, symptomów insulinooporności, nawet jeszcze nie pełnej cukrzycy typu 2, będzie widoczna na skórze, będzie widoczna dermatologicznie. Jeden z takich, bym powiedział, chyba najbardziej rzucających się w oczy symptomów to są włókniaki miękkie. Tutaj wrzucę na ekran, jak takie włókniaki miękkie powstają. I włókniaki miękkie, uwaga, są uznawane jako zmiany nowotworowe, ale łagodne. Te włókniaki miękkie, one będą powstawać z tkanki łącznej skóry właściwej. To jest taka ładna klasyfikacja. Co nas interesuje tak naprawdę, jeśli chodzi o te włókniaki miękkie, że to są właśnie zmiany nowotworowe i łagodne. Insulina, to powtarzam wielokrotnie, jest najbardziej anabolicznym hormonem w całym ciele. Insulina najbardziej ze wszystkich hormonów będzie przyczyniać się do rozrostu tkanek. I oczywiście ma to swój plus. Insulina, te wyrzuty insuliny są potrzebne, żeby między innymi organizm był w stanie się regenerować, żeby tkanki były w stanie się regenerować. Natomiast kiedy tych wyrzutów jest za dużo, to będzie przyczyniać się do nadmiernego rozrostu różnego rodzaju tkanek. Nie bez powodu insulina jest stosowana w kulturystyce, właśnie, żeby wyglądać na większego, ale też wie o tym każda osoba, która po prostu się roztyła. Insulina również będzie przyczyniać się do tego, że człowieka jest w takim przypadku więcej. Nie bez powodu właśnie przy insulinooporności zaczynają pojawiać się te włókniaki miękkie. Bardzo często można zaobserwować choćby gdzieś tam na szyi u kogoś. Pomijam inne zmiany dermatologiczne, bo tak jak mówię, odsyłam do tego filmiku, gdzie to omawiałem, jeśli ktoś jest tego ciekawy. Te gruczolaki, one będą występować bardzo często właśnie w insulinooporności w jelicie grubym. Tam powstają z innej tkanki, z nabłonka właśnie jelita grubego, natomiast mechanizm ogólnie jest ten sam. Zbyt dużo insuliny będzie przyczyniać się do nadmiernego rozrostu tkanek. I warto o tym pamiętać, jak będę iść dalej w ten cały gąszcz badań. Teraz parę słów o samych polipach. Mówiliśmy sobie, że polipy są uznawane właśnie jako prekursory bezpośrednie powstawania raka jelita grubego. Szczególnie będą nas interesować dwie grupy tych polipów. Na pewno, przynajmniej u części z Was, była taka sytuacja, że w momencie, w którym wykonano kolonoskopię, zauważono polipy i było usuwanie tych polipów i jednocześnie były pobierane próbki, żeby zrobić badanie histopatologiczne i zobaczyć, jaki to jest typ polipa. Tak, bo właśnie określenie, jaki to jest typ, mówi nam, czy taka osoba, jeśli u takiej osoby już będą powstawać konkretne typy polipów, to znaczy, że ta osoba ma zwiększone szanse na wystąpienie w przyszłości raka jelita grubego i szczególnie jeszcze pominam jeden czynnik ryzyka. Te nowotwory będą występować szczególnie u osób po 50 roku życia. Teraz jest ciut inaczej. Oczywiście wciąż nowotwory są określane jako choroba osób starszych. Natomiast w praktyce, jeśli chodzi o właśnie wymysł różnego rodzaju szczypawkowy ostatnich lat, mamy wysyp różnego rodzaju turbonowotworów, które pojawiają się u osób
dużo młodszych. Na pewno powodem do niepokoju będą polipy gruczolakowe. I będziemy wyróżniać 3 główne ich typy. Mamy cewkowe, kosmkowe i cewkowo-kosmkowe. I nawet wśród tych typów będziemy mieć różnego rodzaju cechy, które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo, że jest to taka bezpośrednia zmiana nowotworowa. Niepokojące będzie to, że jeśli takie polipy będą miały więcej niż 1 cm, jeśli będzie dysplazja, czyli nieprawidłowe ukształtowanie komórek, jeśli tych polipów jest dużo. Dodatkowo ten tak zwany element kosmkowy, czyli te polipy gruczolakowe, kosmkowe są uważane, albo cewkowo-kosmkowe są uważane za groźniejsze niż same polipy cewkowe. To jest coś, co ja pamiętam, czytałem mnóstwo lat i zawsze mi się wydawało, że właśnie te szczególnie polipy będą niepokojące. Okazuje się, że również taką grupą ryzyka będą tak zwane polipy zębate, serrated polyps. One również będą traktowane, czy są już obecnie traktowane jako taka bezpośrednia zmiana nowotworowa. Jeśli chodzi o diagnozowanie, identyfikację występowania takich polipów, więc jeszcze raz, bezpośrednich potencjalnie zmian nowotworowych w jelicie grubym, to nic nie zastąpi badania obrazowego, czyli kolonoskopii. Natomiast u wielu osób jest ona przeciwwskazana, pomijam oczywiście jakby same niedogodności, mówiąc delikatnie, przeprowadzenia tego badania, chyba że po prostu są przeprowadzane w pełnej narkozie, niektórzy tak preferują. Miałem już parę takich rozmów, gdzie padało pytanie, czy da radę w jakiś mniej inwazyjny sposób, przynajmniej potencjalnie zdiagnozować, czy są u mnie kłopoty. I odpowiedź brzmi jak najbardziej można. Przede wszystkim można zrobić sobie badanie kalprotektyny w kale. Ja opowiadałem o tym w tym odcinku, diagnozowanie różnego rodzaju chorób układu pokarmowego. Można zrobić badanie kalprotektyny w kale. To będzie pokazywać, mówiąc ogólnie, czy mamy stany zapalne w jelicie grubym. Same te wyniki kalprotektyny bardzo często będą podwyższone, choćby właśnie w przypadku różnego rodzaju nieswoistych chorób zapalnych jelita grubego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba leśniewskiego Krona. To jest pierwsze badanie, które się wtedy wykonuje. Drugie jest bardzo fajne. Mamy też badanie skału, to się nazywa M2PK. To jest badanie, które pokazuje potencjalnie kłopoty z rozrostem nadmiernym tkanek w jelicie grubym. Innymi słowy, jeśli będą występować jakieś polipy, M2PK powinno to pokazać. I oczywiście, chyba nie muszę tłumaczyć, jeśli zrobimy 2 te badania, to już mamy potencjalne pokazanie stanów zapalnych i występowanie polipów. Oczywiście, jeśli są jakieś tam już gorsze stany w jelicie grubym, może występować krwawienie, wtedy można dodać do takiego badania właśnie badanie na utajoną krew w kale. Ostatnim badaniem, które jest w stanie ładnie dopełnić tego obrazu, jest tak zwany antygen karcynoembrionalny, czyli CEA. To nie jest marker, który bezpośrednio pokaże występowanie nowotworu, bo nie jest po prostu wystarczająco specyficzny, czy właściwie czuły, jeśli chodzi o występowanie raka jelita grubego, natomiast często jest podwyższony właśnie w przypadku tego nowotworu i swoją drogą wielu innych, tym samym można dorzucić to badanie. Trzeba podkreślić, że jeszcze CEA jest bardzo często podwyższony u palaczy, co oczywiście jest uwzględnione w zakresie normatywnym. Najczęściej jak się dostanie wydruk z laboratorium, to jest podany osobny zakres dla osób, które palą. Natomiast jeśli zrobisz sobie te 4 badania, czyli jeszcze raz podkreślę kalprotektynę w kale, M2PK, badanie na utajoną krew w kale i dodatkowo ten antygen karcynoembrionalny CEA, to będziesz mieć dużą szansę, czy bardzo dużą szansę, że będziesz wiedzieć, czy coś dzieje się nie tak w jelicie grubym, czy nie. I oczywiście, jeśli by się okazało, że wyniki napawają niepokojem, wtedy koniecznie idzie się do gastroenterologa, tak, i zapisz się na wizytę, zrób bezpośrednio kolonoskopię. Zmierzamy już do końca, jeśli chodzi o podkładkę teoretyczną. Jeszcze musimy sobie oczywiście wymienić, jakie mamy rodzaje błonnika, bo jeśli mówimy o błonniku, to no właśnie, trzeba wiedzieć przecież, że wyróżniamy jego różne rodzaje. I przede wszystkim będziemy mieć 2 główne klasyfikacje, to jest błonnik rozpuszczalny i błonnik nierozpuszczalny. Dodatkowo często osobno klasyfikowana jest skrobia oporna jako swoja własna kategoria. Jeśli chodzi o błonnik rozpuszczalny, tak jak ja zawsze to zapamiętywałem już lata temu, to pamiętam angielskie słowo świnia, pig, bo będziemy mieć pektyny, i to będzie isfagul, g to będzie guma guar i ostatnie to jest he, którego nie ma w słowie świnia, hemicelluloza.
chociaż zauważyłem, że ona nie w każdej klasyfikacji występuje. Jeśli chodzi o błonnik rozpuszczalny, to jest ten błonnik, któremu właśnie słyszałeś, że błonnik ma działanie antyodżywcze, to oczywiście jest to jak najbardziej prawda i chodzi przede wszystkim o błonnik rozpuszczalny. On będzie właśnie obniżać wchłanianie cholesterolu, będzie obniżać wchłanianie różnego rodzaju substancji odżywczych, nie tylko właśnie cholesterolu, witamin, składników mineralnych. Jest to, można powiedzieć, gąbka. Tak, jest to właśnie jedna z takich gąbek, która będzie pełnić efekt antyodżywczy. Również właśnie ten błonnik rozpuszczalny ma to do siebie, że będzie hamować wydzielanie różnego rodzaju enzymów trzustkowych, będzie utrudniać działanie układu pokarmowego. Właśnie szczególnie ten rodzaj błonnika daje wciry jelitom. Więc jeśli ktoś na przykład zauważył u siebie różnego rodzaju gazy, wzdęcia, dyskomfort jelitowy po spożywaniu warzyw, owoców itd., najczęściej będzie odpowiedzialny właśnie za to błonnik rozpuszczalny. Błonnik rozpuszczalny również trzeba wspomnieć, będzie opóźniać pasaż jelitowy, tak jak wiele osób kojarzy, że błonnik to jest coś, co będzie przyspieszać pasaż jelitowy. Błonnik rozpuszczalny będzie zarówno opóźniać wchłanianie składników pokarmowych w jelicie cienkim, jak i będzie opóźniać przejście pokarmu przez jelita. Natomiast z kolei błonnik nierozpuszczalny ma to do siebie, że on nie będzie specjalnie rzeczywiście wchłaniany, on przechodzi praktycznie w niezmienionej formie przez całe jelita, jest częściowo fermentowany, można podawać tak pi razy drzwi, że 20% ewentualnie jest fermentowana w jelicie grubym, natomiast tutaj główna funkcja to jest po prostu zwiększenie objętości stolca. I to znowu wydaje mi się zauważyła każda osoba, która po prostu zaczęła jeść mniej błonnika, po prostu stolec jest najzwyczajniej w świecie mniejszy. Ok, przechodzimy w takim razie do już badań dotyczących błonnika, starczy tej podkładki teoretycznej i będziemy omawiać sobie zarówno badania obserwacyjne, czyli badania epidemiologiczne, bo szczerze mówiąc właśnie takimi argumentami najczęściej będą posługiwać się osoby mówiące, że spożycie błonnika będzie zapobiegać nowotworom jelita grubego, ale dużo ciekawsze będą długotrwające badania randomizowane z grupą kontrolną dotyczące właśnie wpływu zwiększonej konsumpcji błonnika na występowanie m.in. polipów i ich zezłośliwienie potencjalne. Bo tutaj wychodzą naprawdę fascynujące rzeczy. Bardzo często, tak jak mówię, jeśli ktoś tkwi po prostu w tej bańce mainstreamowej, nazwijmy to oczywiście, błonnik cały czas jest dobry. Trzeba przypomnieć, że w literaturze błonnikowi przyporządkowuje się naprawdę całe mnóstwo różnego rodzaju również negatywnych efektów. Między innymi na przykład wydłużenie jelita grubego, tak zwany megakolon, będzie występować dużo częściej przy zwiększonym spożyciu błonnika. Skręt jelit będzie również występować częściej u osób, które będą spożywać tego błonnika więcej. Pomijam oczywiście wszystkie takie rzeczy jak skurcze między innymi w jelitach, rozdęcie, produkcja gazów, bo te są świetnie udokumentowane i tak jak mówiłem, poruszałem to osobno w innym filmiku. Natomiast w samym tym przeglądzie badań nie będę się skupiał na różnego rodzaju właśnie chorobach, choćby nieswoistych jelit, nie będę się skupiał na IBS-ie, czyli zespole jelita drażliwego. Uznajmy, że to są jakieś osobne kohorty, które mają cechy chorobowe, może jakieś predyspozycje i dlatego u nich błonnik się nie sprawdza. Tutaj mówię, nie chcę się po prostu znęcać się nad błonnikiem w ten sposób, że będę skupiać się na badaniach, które dotyczą tych osób, bo nie bez powodu jest opracowana dieta low FODMAP. Ten FODMAP będzie rozwinięciem fermentowane oligosacharydy, disacharydy, monosacharydy, czyli monocukry, poliole, czyli można powiedzieć takie cukry alkoholowe. Nie bez powodu ta dieta po prostu przynosi taką ulgę osobom, które mają kłopoty z jelitami. To nie jest tak, że dieta low FODMAP wyklucza błonnik, ale drastycznie go ogranicza i przede wszystkim chodzi tutaj, trzeba podkreślić, właśnie o błonnik rozpuszczalny. Eliminacja tego błonnika po prostu znacząco poprawia i komfort życia takich osób, i stany zapalne jelit mierzone praktycznie w dowolny sposób, również wydzielanie histaminy w jelitach, bo przypominam, jest to również marker stanów zapalnych. Wspominałem właśnie już w którymś badaniu, może jeszcze uda mi się je znowu znaleźć i wrzucić tutaj na ekran, że w badaniach porównawczych diety niskowęglowodanowe miały podobną efektywność, jeśli chodzi o redukcję symptomów, jak diety low FODMAP. I jeszcze raz, nie powinno to dziwić, bo jeszcze raz same węglowodany w procesie glikolizy będą również rozkładane, czy z nich będą produkowane gazy. Zajmijmy się jednak tym, jak błonnik będzie wpływać na stany zapalne. I czemu to jest ważne? Bo oczywiście stany zapalne, wiemy już od dawna, są w stanie bezpośrednio przyczyniać się do powstawania różnego rodzaju zmian nowotworowych, co jest w onkologii niepodważalną kwestią. Jeśli wiemy, że jakiś składnik pokarmowy będzie powodować stany zapalne, to oczywiście już mamy jakieś pierwsze okienko potencjalnie do ohaczenia, jeśli chodzi o to, czy
taki produkt czy składnia diety jest w stanie przyczyniać się do powstawania nowotworów. Mamy mnóstwo badań, które będą pokazywać, że błonnik będzie obniżać stany zapalne. I teraz czemu o tym wspominam? No bo wspominałem wielokrotnie, że w przypadku, jeśli będziemy mówić o tym, że coś pokazuje coś, to trzeba się raczej skupić na tym, w jakim kontekście i czy nie ma przypadkiem właśnie jakichś ukrytych innych czynników, które mogą potencjalnie wypaczyć naszą obserwację. Mieliśmy takie fajne badanie w 2021 roku, gdzie właśnie zwiększono podawanie błonnika. Mówiąc skrótowo, osobom mieliśmy grupę kontrolną. Podawanie tego zwiększonego błonnika trwało 17 tygodni, więc mniej więcej 4 miesiące. Wniosek był taki, że mieliśmy dwie takie grupy, u której nastąpiło zmniejszanie stanów zapalnych i trzeba mocno podkreślić, mieliśmy jedną grupę, u której wystąpiło zwiększenie stanów zapalnych. Czyli jedyna interwencja to było po prostu zwiększenie błonnika i automatycznie mieliśmy jeden taki klaster, po prostu jakiś zlepek osób z tej interwencji, u której występowały mocne stany zapalne. To nie jest tak, że jeśli zwiększymy spożycie błonnika, to stany zapalne automatycznie powinny spaść u każdej osoby. Wiemy po prostu, że u niektórych osób niezależnie te stany zapalne będą rosnąć. Pomijając już te badania, o których mówiłem, N2PK, kalprotektyna w kale i tak dalej, to są, można powiedzieć, takie markery, które można użyć do śledzenia wyników takiego eksperymentu, jeśli ktoś chciałby je przeprowadzić, tak? Czyli właśnie jak spożycie błonnika czy wycięcie błonnika będzie wpływać między innymi na te markery. Można jednak przynajmniej pośrednio śledzić to bez markerów. W momencie, w którym jesteś osobą, która za poradą tych oficjalnych wytycznych dietetycznych czy dietetyka zwiększyła znacząco spożycie błonnika i widzisz, że po prostu masz znaczący dyskomfort, masz choćby jakieś chwilowe bóle brzucha, zaczynają pojawiać się skurcze, ogólnie czujesz się gorzej. Szansa na to, że ta zwiększona dawka błonnika nie będzie powodować zwiększonych stanów zapalnych i tak jest naprawdę bardzo, bardzo niska. I wydaje mi się, że chyba nie muszę nikogo jakoś gorąco do tego przekonywać. Jeśli czujesz się gorzej, to najprawdopodobniej jest dużo gorzej również w Twoich jelitach, jeśli chodzi o stany zapalne między innymi. Wiemy, że nie u wszystkich osób błonnik będzie obniżać stany zapalne, bo no cóż, tak jak właśnie pokazałem, u niektórych osób możemy się spodziewać zwiększenia stanów zapalnych. Swoją drogą, w tym badaniu, w którym pokazano grupę, gdzie zwiększono stany zapalne, najlepsze wyniki, jeśli chodzi o błonnik, miały ogólnie warzywa fermentowane. To jest coś, co też najbardziej polecam. W sensie nic nie jest w stanie przebić, jeśli już ktoś lubi błonnik, lubi warzywa, tego wpływu warzyw fermentowanych. Co jeśli chodzi o wszystkie te badania, gdzie błonnik będzie pokazywać zmniejszanie stanów zapalnych? Trzeba się przypatrzeć, czy nie ma przypadkiem tak, że w większości tych badań powodem zmniejszenia stanów zapalnych nie jest to, że błonnik jest taki fantastyczny, tylko to, że sama dieta jest taka kiepska. I właśnie to pokazuje kolejne badanie, któremu się przyjrzymy. W badaniu tym wzięło udział 35 osób, 17 osób było zdrowych, z normalnym ciśnieniem, 18 osób było z nadciśnieniem, był w wieku 18 do 49 lat. I tam sprawdzano, jaki będzie wpływ diety, właśnie, która jest naturalnie bogata w błonnik, czyli diety DASH, z dietą, gdzie będzie dodatek w postaci suplementu błonnika. I dodatkowo była zamiana, czyli tak zwany crossover tych interwencji. Innymi słowy, grupa, która była na diecie bogatej w błonnik DASH, potem miała tylko dodatek błonnika suplementacyjny i na odwrót. Wyniki były takie, że CRP, czy białko reaktywne C, ten marker stanów zapalnych, chyba najczęściej używany, zmniejszyło się istotnie przy obu dietach bogatych w błonnik. W diecie DASH spadło z 4,4 do 3,8, w diecie z suplementem spadło o 18,1% do 3,6%. U osób szczupłych z prawidłowym ciśnieniem tętniczym białko CRP spadło istotnie przy obu dietach z 2,0 do 1,4. U osób z otyłych z nadciśnieniem CRP nie zmieniło się istotnie. Spadło z 7,1 do 6,2. Tam był osobny kłopot badawczy, że zobaczyć, dlaczego właśnie błonnik dosyć często nie ma aż takiego dobrego działania u osób z otyłością. Nie było wprawdzie jakiegoś szalonego obniżenia tego poziomu białka reaktywnego CRP, ale było. Tak, nie da się temu zaprzeczyć. Spójrzmy na to, jak wygląda skład tej diety. 50% węglowodanów, 34% tłuszczy, 16% białka. Tak jak powtarzam, zgodnie z cyklem Randla, tak, czyli cyklem, który został już tam omówiony w latach 80. chyba pierwotnie. Jeśli będziemy mieć mieszanki węglowodanów i tłuszczy, będziemy mieć zwiększone automatycznie stany zapalne. Mieszanie węglowodanów z tłuszczami jest najgorszym pomysłem dietetycznym, jaki można mieć. Innymi słowy,
Dlaczego potencjalnie właśnie, i to większość badań, które pokazują pozytywny wpływ błonnika na zmniejszanie stanów zapalnych, wygląda właśnie tak. Mamy dietę, która jest kijowa i trzeba przypomnieć, błonnik, większość tych badanych błonników będzie w stanie zmniejszać poziom glukozy. Czyli jeśli mamy dietę, która nam będzie podbijać poziom glukozy i w tym odcinku z kolei pokazywałem, jak to bezpośrednio wpływa m.in. na gęstnienie krwi, wywoływanie stanów zapalnych w tętnicach, możemy się spodziewać, że jeśli będziemy mieć mniejsze skoki glukozy, będziemy mieć po prostu mniejsze m.in. stany zapalne. Więc teraz jest pytanie, czy błonnik jest taki fantastyczny, czy po prostu zwyczajne diety są tak kijowe? Bo jeśli chcielibyśmy po prostu twierdzić, że błonnik jest tak fantastyczny, to musiałby on pokazywać tą swoją fantastyczność również w przypadku diet niskowęglowodanowych, a szczerze mówiąc, nie bardzo pokazuje. Tak, to nie jest tak, że nagle pojawiają się kłopoty osób, które będą na dietach keto niskowęglowodanowych, które zaczynają eliminować błonnik. Ja jestem nadrzędnym jakimś tam przypadkiem, bo praktycznie z tego powodu, że mi nie smakują owoców, w ogóle nie ruszam, warzywa, głównie to jest pomidor u mnie króluje, jeśli chodzi o spożywanie potencjalne warzyw. No i oczywiście, żeby to zademonstrować, można zrobić ciekawy myk. Mówiliśmy sobie, że czerwone mięso, wiem, że czerwone mięso według oficjalnych informacji jest czynnikiem, który będzie się przyczyniać do stanów zapalnych, do powstawania raka jelita grubego. Ja mówiłem, że przede wszystkim głównie kłopotem są węglowodany, mieszanie węglowodanów z tłuszczami. I teraz uwaga, co by się stało, jakbyśmy mieli badanie, w którym wycinamy węglowodany i wprowadzamy w miejsce tych węglowodanów czerwone mięso. Czyli dieta pozostaje izokaloryczna, czyli mamy tą samą podaż energetyczną. Jedyne, co zaczynamy zmieniać, to jest, no właśnie to, więcej mięsa, mniej węglowodanów. Co się stało w tym badaniu? Konsumpcja białka zwiększyła się o 5,3%, konsumpcja węglowodanów spadła o 5,3%. Jeśli chodzi o liczbę leukocytów, spadła, co bardzo często towarzyszy rzeczywiście spadkowi stanów zapalnych. Białko reaktywne C spadło o 1,6 u tych osób. Wydalanie F2 izoprostanów, jeden z takich markerów stanów zapalnych, spadło. I jeszcze najśmieszniejsze, żeby pokazać, nie wiem jak to nazwać, ciężko mi inaczej, jak skorumpowana jest nauka. Ewidentnie stany zapalne u osób, które wprowadziły czerwone mięso w miejsce węglowodanów, spadły. Jaki jest tytuł tego badania? Zwiększone spożycie chudego czerwonego mięsa nie podwyższa markerów stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego u ludzi. Czyli mimo tego, że wniosek z badania jest ewidentnie, że zastąpienie czerwonego mięsa czy węglowodanów czerwonym mięsem obniżyło stany zapalne, to w tytule mamy, że nie zwiększyło. To jest jeden z takich największych absurdów, który po prostu mi towarzyszy non-stop, jak czytam różnego rodzaju badania. Natomiast mam nadzieję, że to jest przynajmniej taki przyczółek do włączenia tego swojego myślenia, że jeszcze raz, to nie jest tak, że błonnik jest taki fantastyczny tylko dlatego, że diety są takie kijowe, w kontekście których pokazuje się, że błonnik jest fantastyczny. To jest świetny przykład. Wystarczy włączyć sobie mięso zamiast węglowodanów, hej, stany zapalne spadają. Kto by pomyślał? Całym oczywiście osobnym tematem i tutaj wątkiem dowodowym jest to, że w momencie, w którym wyeliminujemy węglowodany i wyeliminujemy błonnik, wciąż będziemy mieć zmniejszanie stanów zapalnych i mowa tu oczywiście o postach. Polecam, był osobny odcinek, gdzie pokazywałem, jak posty będą bezpośrednio wpływać na zwiększanie poziomu endogennych, czyli tych wewnętrznych antyoksydantów, zmniejszanie uszkodzenia poziomu DNA, co jeszcze? Zwiększanie odporności, zmniejszanie jednocześnie różnego rodzaju symptomów chorób autoimmunologicznych itd. itp., jeśli kogoś to interesuje. Tyle jeśli chodzi o jakieś takie podstawowe wątki, informacje, przejdźmy już do samych badań. Bardzo często zauważyłem w tych jakichś rozmowach, które miałem, czy to w komentarzach, czy to prywatnie, było wspominane, że hej, spójrz na to, mieliśmy w 2023 roku taki umbrella review, czyli taki przegląd parasolkowy, który okala po prostu wiele różnego rodzaju wątków dotyczący wpływu spożycia właśnie błonnika na występowanie raka jelita grubego i popatrz, tam stwierdzono, że redukuje. No i rzeczywiście tam przeprowadzono jakąś małą metaanalizę, potrzeba podkreślić, ona nie była duża i pokazano, że spożycie, mówiąc ogólnie właśnie błonnika, zmniejszało występowanie raka jelita grubego. Ten umbrella review poruszyło tylko i wyłącznie małą metaanalizę, zignorowała, bo to trzeba głośno mówić, zignorowała tonę badań, które absolutnie pokazywały coś przeciwnego i co więcej, nie przytoczyła absolutnie żadnych badań randomizowanych, interwencyjnych, które pokazywały no właśnie to, że błonnik nie ma żadnego wpływu. Uprzedzam, bo jeśli ktoś chciałby po prostu znowu przytoczyć tą pracę, nie warto. Pokażę dużo więcej ciekawszych badań, właśnie idąc w głąb i dosyć
powiedział, szeroki czy szerszy zdecydowanie materiał dowodowy. Weźmy 2 kroki, zróbmy do tyłu. Ogólnie cała ta hipoteza zaczęła się od naukowca, który nazywa się Burkitt w latach 70. On obserwował plemiona afrykańskie i zauważył, że wśród tych plemion, które jadły więcej błonnika, było dużo mniej uchyłkowatości jejt między innymi i no właśnie, jedli oni więcej błonnika. Ciężko wyśmiewać dokładnie te odkrycia z naszego punktu widzenia, bo oczywiście my wiemy już, co to jest health user bias, czy wiemy, że te osoby generalnie na przykład ruszały się dużo więcej, tak? Nie miały siedzącego trybu życia. Bardzo znaczące czynniki ryzyka i może to bardziej wpływało na występowanie tego niskiego poziomu otoczania, między innymi przyrodą. Wiem, że to są też te czynniki, które wpływają bezpośrednio na zmniejszanie stanów zapalnych, a nie sam błonnik. Natomiast to rozpoczęło tą całą hipotezę, bo trochę badań w latach 70., 80., obserwacyjnych, epidemiologicznych, które pokazywały, tak, błonnik będzie mieć funkcję ochronną. Potem zaczęły się oczywiście, jak to często bywa, badania, które zaczęły lepiej kontrolować różnego rodzaju czynniki, które mogą potencjalnie wpływać na to. Między innymi w takim badaniu, w którym sprawdzano tę hipotezę w 38 krajach, po kontrolowaniu czynników zmiennych, takich jak między innymi spożycie tłuszczu zwierzęcych, okazało się, że nie ma żadnego wpływu błonnika. Potem oczywiście zaczęły się jeszcze ciekawsze badania, bo badania z grupą kontrolowaną, czyli jak się mają osoby, które jadły więcej błonnika do osób, które jadły dużo mniej błonnika, jeśli chodzi o występowanie tego nowotworu. W sumie było 6 takich szerzej zakrojonych badań na ten temat, jeśli chodzi o te starsze, żeby były jasne badania. W 2 pokazano, że błonnik miał ochronny wpływ, w 4 z tych 6 badań pokazano, że nie miał żadnego wpływu. Były różnego rodzaju też takie, bym powiedział, wtopy. Był naukowiec, który nazywa się Hope, który zebrał wyniki 13 badań i stwierdził, że błonnik jak najbardziej będzie wpływać na obniżenie ryzyka występowania raka jelita grubego, natomiast skrytykowano go za metodologię i uwzględnienie badań tylko niskiej jakości. Reanaliza, ponowna analiza wykazała, że błonnik nie ma żadnego wpływu. Co pokazywały późniejsze badania długookresowe. I tutaj wrzucam znowu taką tabelkę, podsumowanie tych badań. Jak długo one trwały, będziemy widać follow-up period, czyli ile lat po rozpoczęciu badania były śledzone te zmiany, czy powstawanie neoplasms, czyli nowotworów właśnie jelita grubego. We wszystkich tych badaniach mieliśmy na przykład 16 lat, jedno trwało, drugie 8,5, potem 10 lat, kolejne 10 lat, 5,7. W żadnym nie znaleziono tego zbawczego wpływu błonnika, konsumpcji błonnika na występowanie raka jelita grubego. Próbowano również pokazać właśnie ten ochronny wpływ błonnika w trochę innym kontekście, mianowicie czy po polipektomii, czyli wycięciu polipów, zwiększone spożycie błonnika będzie chronić przed powrotem, czyli ponownym wzrostem tych polipów. I testowano to odpowiednio w zależności od badania 4 lata, 3 lata. Bardzo często to było porównanie do wysokiego spożycia błonnika, prawie 30 gram, czyli 28 gram do odpowiednio 18 gramów i okazało się, że w żadnym z tych badań nie pokazano, że spożycie błonnika miało ten efekt ochronny. Jeśli chodzi o literaturę, nie ma, czy przynajmniej nie było, bo ostatnio się to zaczyna zmieniać, nie ma bardziej takich szanowanych przeglądów, metaanaliz jak przeglądy Cochrane i tam robiono właśnie w ramach tego żurnala przegląd randomizowanych badań albo quasi-randomizowanych badań z grupą kontrolną, czyli innymi słowy mieliśmy już grupę kontrolną, jeszcze raz, i czy błonnik wpływał ochronnie i badanie to kończy się na obecną chwilę, jeśli chodzi przynajmniej o okres do 4 lat, nie ma żadnych dowodów, że spożycie błonnika będzie wpływać ochronnie i będzie chronić przed występowaniem nowotworów raka jelita grubego. Nowotworów jelita grubego. Także na obecną chwilę sytuacja wygląda tak, że żadne praktycznie badanie, czy na pewno już przynajmniej metaanalizy badań randomizowanych nie pokazują żadnego ochronnego wpływu błonnika na występowanie raka jelita grubego. Jeśli chodzi o dobrze kontrolowane badania epidemiologiczne, również nie będziemy widzieć żadnej korzyści z tego spożywania dodatkowego błonnika. Pokazywałem właśnie 2 takie olbrzymie metaanalizy, które już obie mają po 6 lat, jeśli chodzi o spożywanie czerwonego mięsa. Wielokrotnie mówiłem, że zmiany, które następują w świadomości ludzi, jeśli chodzi o rzeczywiście te odkrycia naukowe czy ustalenia naukowe, są szalenie wolne. I bardzo często one są po prostu kontrolowane przez różnego rodzaju grupy wpływów. Bo jeśli
Największe badania tego typu pokazują, że czerwone mięso nie ma żadnego wpływu na raka jelita grubego, a jednocześnie cały czas jesteśmy tym straszeni. Jeśli widzimy, że dobrze kontrolowane badania obserwacyjne, epidemiologiczne pokazują, że spożycie błonnika nie ma wpływu na występowanie raka jelita grubego, jeśli wiemy, że żadne badanie praktycznie randomizowane nie pokazuje, że spożycie błonnika ma wpływ ochronny na występowanie tego nowotworu, to o czym jest mowa, tak? To skąd te zalecenia? Czemu one cały czas spływają? Bo przecież wszyscy praktycznie, którzy śledzą o te aktualizacje różnego rodzaju wytycznych dietetycznych, wiedzą, że co roku jest zmniejszana ilość mięsa. Nie wiem, jaka to jest śmieszna ilość, jeśli chodzi o czerwone mięso. 50 gramów tygodniowo obecnie zalecane, czy jakieś podobne śmieszne ilości w większości krajów. Skąd to się bierze? Bo jeśli nie bazuje to rzeczywiście na nauce, to musi być po prostu jakieś źródło, z którego płyną te informacje. No i to jest właśnie ten moment, w którym, że jeśli człowiek zacznie dociekać, co jest tym źródłem i tak dalej, to witam w świecie szurów. Notabene całym jeszcze osobnym tematem jest omówienie obecnych bzdurnych zaleceń dotyczących wysokiego spożycia błonnika w przypadku uchyłkowatości jelit. Wiadomo, że w uchyłkowatości jelit zwiększone spożycie błonnika może wręcz szkodzić. Skąd to wiemy? Wiemy m.in. dlatego, że mamy zwiększoną produkcję gazu. Bardzo często będzie wzrastać u osób z takimi chorobami już ciśnienie w jelitach. Nie wiem, ile już, to wydaje mi się, że to było właśnie mnóstwo komentarzy pod tym wywiadem u Mateusza Ostręgi dotyczącego błonnika, że na przykład jedna osoba miała non-stop po prostu nadkażenia bakteryjne tych uchyłków, czyli taki kieszonek w jelitach. Próbowała leczyć to antybiotykami, była oczywiście ta dieta wysokobłonnikowa, dopiero jak przeszła na keto, co, tak jak mówiłem, eliminuje też węglowodany, które również są źródłem po prostu tej zwiększonej produkcji gazów i dopiero wtedy doznała ulgi. To jest ewentualnie jeszcze taki apel, że jeśli znasz kogoś, może jesteś jedną z takich osób, która cierpi na uchyłkowatość jelit, można spróbować ograniczyć węglowodany, można spróbować ograniczyć albo wyciąć błonnik i jestem prawie w stanie się założyć, że to jest poprawa tego stanu, jeśli chodzi o jelita, będzie dosyć szybka, gwałtowna i naprawdę zauważalna. Dzięki jeszcze raz, jak zawsze, za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chodzi o komentarz końcowy, to chyba jest taki: jeśli ktoś chce jeść błonnik, to ja mówię, ja nie ma nic przeciwko, błonnik może być ciekawym narzędziem. Natomiast szczerze mówiąc, ja jestem trochę zmęczony po prostu tą narracją, że błonnik jest taki cudowny i po prostu bez błonnika to umrzemy albo nie będziemy zdrowi i tak dalej. Jak to wygląda? Przynajmniej macie inną perspektywę, mam nadzieję, po tym odcinku. Tak jak zawsze znać, co właśnie o tym sądzisz, jakie są twoje odczucia, czy eksperymentowałeś z wycięciem błonnika albo jego ograniczeniem, jak to wpłynęło na twoje samopoczucie, stan zdrowia i tym podobne. Polecam moje flagowe kursy Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, gdzie pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać suche informacje w praktykę. Idealne dla osób, które chcą zmienić pracę, ale nie mają obecnie kompetencji, aby tego dokonać. Świetne dla osób, które mają już świetną pracę, ale potrzebują dostać podwyżki, może chcą awans, ale do tego trzeba zdać jakieś certyfikaty, zrobić egzaminy. Kurs pomoże się do tego wszystkiego przygotować. Dla uczniów, studentów, osób, które chcą mieć po prostu lepsze oceny, zabłysnąć gdzieś tam na studiach czy w szkole. Oraz na końcu, jak zawsze powtarzam, dla osób takich jak ja, to znaczy osób, które chcą więcej pamiętać z tego, co czytają i z tego, co słuchają. Kurs Vocabulary Labs, laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolny język obcy. Nieważne, jaka to jest rodzina języków, czy ugro-fińskie, czy to są języki germańskie. System jest w pełni uniwersalny. Ten kurs z kolei pomaga z ograniczeniem wydawania pieniędzy na różnego rodzaju szkoły językowe, korepetytorów, fiszki, podręczniki itd. Rzeczywiście pokazuje, jak być w pełni niezależnym, jeśli chodzi o naukę języków obcych. I na końcu kurs o jednym było za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe, również jak diagnozować terogenowe wypadanie włosów, aby one nie pojawiały się w przyszłości, co z nim robić oraz między innymi jak walczyć z różnego rodzaju upierdliwymi chorobami skóry głowy. 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem. Również z kolei pod tą muzyką będzie literatura naukowa, na którą się powoływałem w tym odcinku i dodatkowo byłem już proszony parę razy i będę to robił. Bonusowa ciekawostka, którą zawsze umieszczam w odcinkach, będzie umieszczona z kolei pod badaniami naukowymi, więc w tym jednym komentarzu będzie absolutnie wszystko, żeby nie trzeba było szukać po sekcji komentarzy. Z kolei w opisie jest link do mojego newslettera. Jak się go kliknie, wyskakuje okienko, można wprowadzić swój adres mailowy
i tam z kolei będę wysyłać różnego rodzaju artykuły na tematy związane z poprawą pamięci, nauką języków obcych, produktywności i tym podobnych. Również oczywiście w opisie będą linki do wszystkich kursów i na końcu będzie również link do patronatu, bo jeśli ktoś chciałby ściągnąć wszystkie te fiszki z informacjami, które omawiałem w filmiku, można to zrobić właśnie ściągając łatwo dostępne fiszki elektroniczne i zacząć tę wiedzę od razu przyswajać. Opcja ta jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Można zapisać się nawet na 1 miesiąc i ściągnąć fiszki do tego odcinka i ponad chyba już 130 ponad poprzednich odcinków. Dla patronów kanału dostępne jest forum, gdzie można mi zadawać różnego rodzaju pytania, mamy różnego rodzaju fascynujące dyskusje oraz sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam właśnie jakieś najciekawsze badanie, które wpadło mi w ręce, bardzo często z odniesieniem do jeszcze innych badań naukowych. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia w następnym.